Łączymy się telefonicznie z gitarzystą zespołu This, Jakubem Truszkowskim. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Łączymy się nie bez powodu, ponieważ wasza piosenka Attention Please jest jedną z propozycji do listy przebojów kultowej Akadery. Zanim zapytam, jak ta piosenka powstała, to zapytam o wasz zespół. Kim wy jesteście? Jesteśmy grupą znajomych, która poznała się w zasadzie kilka lat temu. Część zespołu współpracuje ze sobą już od 2018 roku przy jednym z naszych poprzednich projektów, który później uległ dosyć mocnemu przekształceniu, co pomogło nam obrać w sumie jakiś konkretny kierunek z muzyką, którą chcieliśmy stworzyć. Niedawno wydaliście album pod tytułem Impulsive. Czy ta piosenka Attention Please, czy ona się na tym albumie znajduje? Czy jest taką piosenką flagową, którą się chwalicie? Album swoją premierę ma 17 maja, natomiast tak, Attention Please znajduje się na tym albumie. Jest to jeden z naszych singli promujących album. Utworzyliśmy także do tego utworu teledysk, który aktualnie ma już ponad 40 000 wyświetleń, więc jesteśmy naprawdę mega szczęśliwi, że klip osiągnął takie liczby i jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni z tego numeru, jak i z całej płyty. Wydaje nam się, że słychać bardzo dużo pracy, którą włożyliśmy w produkcję wszystkich utworów. Czy wy macie za sobą jakąś wytwórnię, kogoś, kto wam pomaga, czy raczej wszystko robicie sami? Absolutnie nie, nikt za nami nie stoi. Wszystko, co robimy związanego z zespołem, robimy na własną rękę. Nie mamy za sobą żadnej wytwórni, żadnego labelu. Wszystko wychodzi po prostu spod naszych rąk. Nieważne, czy to jest produkcja muzyki, organizacja koncertu, czy wydawnictwo i sprzedaż płyty, tworzenie strony internetowej. Wszystko idzie jakby bezpośrednio od nas, bez żadnych pośredników. Czy wobec tego to było dla was wyzwanie? Czy to było trudne nagrać, stworzyć całą płytę? I czy robicie to w warunkach domowych, czy jednak staracie się zainwestować pieniądze w takie profesjonalne studio? Ze względu na to, że każdy z nas jest już osobą pracującą, nie jest problemem jakby zainwestowanie pieniędzy w ten projekt. Część produkcji odbyła się oczywiście w warunkach domowych. Płyta powstawała, mogę tak powiedzieć, że jakby w 2 etapach. Pierwszy etap to było zgranie ze sobą partii perkusji, gitary, basu oraz wokalu, gdzie robiliśmy to w domu naszego wokalisty, graliśmy tam próby. Nagrywaliśmy cały materiał powiedzmy na komputer, po prostu bezpośrednio do programu, gdzie po zakończeniu produkcji tych wszystkich partii usiedliśmy wszyscy do programu, gdzie zaczęliśmy dodawać partie elektroniczne, jakieś producenckie, powiedzmy tutaj różne efekty. I to był właśnie drugi etap, który zajął nam, mogę powiedzieć, że chyba nawet więcej niż samo komponowanie utworu, ponieważ zawsze coś ciekawego udało się nam znaleźć, jakieś nowe brzmienie syntezatora, czy jakiś nowy efekt, który fajnie pasował, nie wiem, na przykład na intro, czy na zwrotkę utworu. Także ten drugi etap, gdzie siedzieliśmy już nad skomponowanym utworem, tylko jakby doprecyzowaliśmy pewne elementy, żeby te utwory nie były stricte grane ciągiem, tylko żeby coś innego się tam też działo, to zajęło nam znacznie więcej czasu. Jeśli chodzi o samo nagranie albumu, to w momencie, kiedy mieliśmy już gotowe piloty, czyli takie bazowe wersje utworów, spotkaliśmy się w studiu nagraniowym w Warszawie, gdzie zarejestrowaliśmy wszystkie ścieżki, no i potem oddaliśmy to do realizatora, który wszystko zmiksował i zmasterował. Powiedz, jak powstała ta konkretna piosenka, która jest jedną z propozycji do naszej listy przebojów Attention Please? W jaki sposób pracowaliście nad tym utworem? To jest dosyć dłuższa historia, ponieważ sam pomysł na utwór jest z roku 2019/2020. Całość utworu została skomponowana powiedzmy przez jedną osobę z zespołu i później dostarczona do reszty, gdzie wspólnie potem ten utwór przerabialiśmy. Wydaje nam się, że taki styl pisania utworu jest najlepszy, ponieważ jeżeli ktoś wpadnie na jakiś pomysł, łatwiej jest jemu dalej rozwijać ten pomysł, ponieważ ma jakąś określoną wizję, charakter, w którą stronę ma to zmierzać
i potem reszta zespołu jakby siada po prostu nad swoimi partiami, które modyfikuje i dodaje coś od siebie. Intro do utworu Attention Please powstało na dobrą sprawę w wyniku pomyłki, ze względu na to, że zagrałem jeden zły dźwięk w trakcie jakiegoś ćwiczenia gitarowego, już dokładnie nie pamiętam, na czym ono polegało. Natomiast z tej pomyłki wyszło to, że stwierdziłem, kurde, fajnie to brzmi i zacząłem powtarzać jakby ten riff w kółko i w kółko. Mega mi się spodobało, więc wystarczyło potem już tylko znaleźć tonację, w której te dźwięki się znajdują. No i reszta napisania utworu już poszła z górki. Wystarczyło znaleźć odpowiednie akordy i ułożyć partię zwrotki, refrenu. Wiadomo, coś trzeba było zmienić, nie zawsze te akordy pasowały, ale potem właśnie po przedstawieniu tego projektu zespołowi wszyscy zaczęli wyrażać swoje opinie, no i koniec końców doszliśmy do finalnej wersji, gdzie ten utwór właśnie brzmi tak, jak brzmi. Czy macie jakieś oczekiwania związane z wydaniem tej płyty? Czy chcielibyście, żeby coś się wydarzyło? Na dobrą sprawę totalnie nie mamy pojęcia, czego się spodziewać, ponieważ jest to nasza pierwsza płyta. Wiadomo, chcielibyśmy, żeby okazała się ona hitem, żeby każdy utwór był rozpoznawalny, żebyśmy zbudowali oddane grono słuchaczy. Natomiast jest to jedna konkretna opowieść, która przedstawia właśnie konfrontację z zepsutym stylem życia, z różnymi uzależnieniami, z naciskami też ze strony najbliższych, bo o ile powiedzmy temat uzależnień w sztuce jest dosyć mocno popularny, o tyle wydaje mi się, że taki temat nacisku ze strony najbliższych nam osób i oczekiwań związanych z nami nie jest zbyt powiedzmy popularny. Mamy nadzieję, że osoba słuchająca tej płyty odnajdzie w niej coś dla siebie, poczuje się zrozumiana i będzie wtedy w stanie jakby utożsamić się też z tymi historiami. Mamy nadzieję, że po prostu ta płyta będzie oddziaływać na ludzi, że poczują, że nie tylko oni są w takiej sytuacji i że da się to przezwyciężyć. Zanim jeszcze płyta będzie miała swoją premierę, możemy zachęcić słuchaczy do tego, aby głosowali na wasz utwór Attention Please, tak aby z propozycji do listy przebojów trafił na jak najwyższe miejsce. Oczywiście, bardzo zachęcamy i będziemy wdzięczni za każdy oddany głos. Jakub, gitarzysta zespołu Dys, był naszym gościem muzycznym. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia Akadera.